Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj mam dla Was coś z tematyki rozwoju osobistego. Tematyki, która jest dla mnie niezwykle ważna i którą ja mocno zainteresowałam się jeszcze przed założeniem firmy i było to już ponad 4 lata temu. Być może komuś z Was te informacje się przydadzą, być może komuś takie praktyczne wskazówki pomogą w codziennym dniu. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, słuchajcie, o motywacji, a konkretnie o tym, w jaki sposób nie stracić motywacji i zapału do działania. Ponieważ często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś ma świetny pomysł na wyrażenie siebie, na realizację siebie. Chciałby rozpocząć jakiś biznes, a może chciałby rozpocząć jakieś hobby, tworzyć coś własnego, działać na własny rachunek i zbyt często kończy się to tylko i wyłącznie na tych planach. I dzisiaj zebrałam dla Was takie 10 podstawowych elementów, które mnie przez kilka lat pracy na własny rachunek udało się wypracować i które uważam, że są niezwykle istotne, jeżeli zaczynam jakiekolwiek nowe przedsięwzięcie. Nie będę się już dłużej rozdrabniać, przechodzimy do konkretów. Pierwszą rzeczą, w której musicie sobie zdać sprawę, aby nie stracić motywacji i zapału do działania w jakimkolwiek projekcie, którego się podejmujecie, w jakimkolwiek zadaniu dodatkowym, które chcecie wykonać, jest nastawienie się na ciężką pracę. Ja wiem, że może to brzmi dziwnie, ponieważ tutaj mieliśmy mówić o motywacji, ale słuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ czasami zbyt wydaje nam się łatwy do osiągnięcia nasz cel. Zbyt podchodzimy optymistycznie do tego, co jest potrzebne, aby udało nam się osiągnąć konkretny rezultat, który gdzieś tam sobie wymarzyliśmy. Ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wiecie, czeka Was ciężka praca. Jeżeli chcecie coś osiągnąć z dnia na dzień, to się nie stanie i lepiej zdać sobie z tego sprawę na początku, zanim stracicie swój i czyjś inny czas. Kolejnym elementem jest podzielenie sobie swojego celu, rezultatu, który chcemy osiągnąć, na mniejsze, realne do osiągnięcia cele w krótszym odstępie czasu. Niech gdzieś tam na końcu tej drogi będzie jeden główny Wasz ostateczny cel, który chcecie osiągnąć, ale niech on składa się z mniejszych kroków. Niech on składa się z jakichś schodów, które pokonujecie na drodze do osiągnięcia swojego konkretnego rezultatu, ale musicie mieć te mniejsze cele, ponieważ musicie czerpać satysfakcję z tego, że te mniejsze i realne do osiągnięcia cele spełniacie. Kolejna sprawa, jeżeli dzielicie sobie Wasz główny cel, Wasz ostateczny rezultat, jaki chcecie osiągnąć, na mniejsze cele, łatwiej jest Wam potem wprowadzać jakąś korektę, ponieważ w miarę upływu czasu Wy się zmieniacie, zmieniają się Wasze potrzeby, przemyślenia i może się okazać, że coś, co kiedyś było Waszym głównym celem, teraz się troszeczkę zmieni. Jeżeli podzielicie go na mniejsze fragmenty, realne do osiągnięcia, możecie gdzieś skorygować swoją drogę, ale jest to łatwiejsze, jeżeli podzielicie sobie swoją drogę na mniejsze odstępy. Trzeci element bardzo łączy się z podzieleniem swoich celów na mniejsze, bardziej realne do osiągnięcia cele. Mianowicie jest to śledzenie i relacjonowanie chociażby samemu sobie postępów, które robicie. Jeżeli podzielicie właśnie cel, który macie, na mniejsze fragmenty, śledzenie postępów jest dosyć łatwe, ponieważ łatwo możecie sprawdzić, co udało się zrobić w przeciągu tygodnia, miesiąca, kwartału. Jesteście w stanie ocenić to i dobrze jest patrzeć na swoje osiągnięcia, patrzeć, jaką drogę udało Wam się pokonać i mieć te postępy gdzieś zrelacjonowane, tak żebyście mogli w słabszych chwilach i w gorszych momentach spojrzeć na nie i zmotywować się tym, że przez konkretny okres czasu doszliście już gdzieś, coś osiągnęliście, macie postęp, nie stoicie w miejscu, tak jak Wam się wydaje zazwyczaj w tych gorszych chwilach. Przy szukaniu motywacji, przy traceniu motywacji i zapału do działania niezwykle ważne jest bycie wyrozumiałym dla samego siebie. Nie bójcie się powiedzieć sobie, że hej, robisz wszystko co możesz, starasz się, dajesz siebie wszystko, daj sobie troszeczkę odpocząć, wrzuć na luz, nie bądź dla siebie taki ostry. Jasne, musicie patrzeć na siebie obiektywnym okiem, ale uwierzcie mi, dookoła Was na pewno jest sporo ludzi, którzy będą chcieli Wam powiedzieć dużo złych rzeczy i nie potrzebujecie jeszcze dodatkowo siebie samego po to, żeby się dołować i żeby wyrzucać sobie tylko, jak Wy jeszcze nie zrobiliście. Patrzcie na to, co Wam się udało, na to, co udało Wam się wykonać w danym tygodniu czy w danym miesiącu i troszeczkę łaskawszym okiem na siebie spójrzcie. Zauważcie, że jeżeli oceniacie sukcesy innych ludzi, to nie patrzcie na to, jak wiele rzeczy im się nie udało, tylko doceniacie to, co oni osiągnęli i to, w którym miejscu obecnie są. Dlaczego więc dla siebie mielibyście być tak surowi i siebie mielibyście ciągle tylko krytykować? Więcej wyrozumiałości, więcej zrozumienia dla samego siebie i to pozwoli Wam też nie wpadać tak często w doły i mieć nieco lepsze o sobie zdanie, a jeżeli chcecie się motywować i mieć zapał do działania, musicie dobrze myśleć o samych sobie.
Pora na kolejne dwa punkty. Punkt 5 i 6 będą się ze sobą bardzo, bardzo blisko łączyć. Jestem zdania, że jeżeli macie gorszy dzień, jeżeli czujecie, że kompletnie nie macie do niczego zapału, to naprawdę odpuśćcie wtedy. Jeżeli oczywiście macie możliwość. Wrzućcie na luz. Wykonajcie zadania, które nie wymagają od Was włożenia 100% energii, ale na przykład 60%. Odpuśćcie i nie pracujcie wtedy na siłę. Zazwyczaj jest to widać w nas. I nie warto jest przekładać to i przelewać to na naszą pracę, na zadanie, które mamy do wykonania. Lepiej jest wtedy oddać się czemuś przyjemniejszemu, zrelaksować się, może zainspirować się innymi osobami, popatrzeć jak im idzie, może porozmawiać z kimś mądrzejszym od nas w danym momencie. Lepiej jest zrobić to, niż przelewać swoją frustrację na cel i zadanie i projekt, którym się zajmujemy. Ale kolejny punkt, czyli 6, to jest też pewna pułapka, w którą możemy wpaść. Nie możecie zbyt często stosować wymówki tego, że macie gorszy dzień, po to, żeby nie pracować nad sobą, nad swoim projektem, nad swoim zadaniem. Niezwykle łatwo jest tak szybko odpuścić. To jest już droga na skróty, to są wymówki i nie chodzi o takie, wiecie, drobne rzeczy, które Wam przeszkadzają. Chodzi o faktycznie zły nastrój, który macie i który czujecie, że mógłby się przelać na projekt, który macie do wykonania. Ale nie możecie stosować złego samopoczucia jako wymówki do nierobienia niczego. Wtedy faktycznie Wam się nic nie uda i wtedy rzeczywiście będziecie mogli się załamać, ponieważ minie rok, a Wy będziecie w tym samym miejscu, w którym byliście. A jeżeli macie jakiś projekt na oku, jakiś cel konkretny, no to wiadomo, że nie chcielibyście tego dla siebie. 7, moja ulubiona liczba, prowadzi nas do niezwykle ważnego elementu. Kiedy macie przypływ energii, motywacji, siły i chęci do działania, wykorzystajcie to. Wykorzystajcie ten dobry dzień, wykorzystajcie dobrą energię, którą czujecie tego dnia. Spiszcie wszystkie swoje plany, wszystkie swoje pomysły, jakieś projekty, które przyjdą Wam do głowy, sposoby na wykonanie Waszych celów, na osiągnięcie ich. Spisując te wszystkie elementy, włóżcie też tam swoją tą dawkę emocji. To będzie Wam niezwykle potrzebne, żeby w chwilach, kiedy będziecie bardziej zdołowani i kiedy nie będziecie mieli tej motywacji, żebyście mogli sięgnąć po ten wasz cudowny zeszyt z zapisanymi pomysłami i dobrymi fluidami. Polecam Wam stworzenie sobie takiego zeszytu, takiej deski ratunkowej. Z pewnością przyda się Wam ona potem nieraz. Następnym elementem jest problem, z którym boryka się wiele osób, które coś robi. Mianowicie jest to brak czasu dla siebie. Musicie zaplanować wręcz w swoim harmonogramie działania czas dla siebie. To nie muszą być jakieś gigantyczne ilości czasu. To nie jest tak, że musicie mieć tydzień w miesiącu, wiecie, na słodkie lenistwo i nie robienie niczego. Nie. Wystarczy kilkanaście minut dziennie. Wystarczy jeden wieczór w tygodniu, kiedy Wy będziecie mogli poświęcić się temu, co lubicie najbardziej, czemuś, co nie będzie związane z pracą. Spróbujcie, a na pewno nie pożałujecie, będziecie mieli naładowane baterie i więcej motywacji i zapału do działania w rzeczywiście Waszych projektach. Dochodzimy do bardzo ważnego punktu, mianowicie do punktu, w którym moja ogromna rada dla Was to jest otaczanie się dobrymi emocjami, ciekawymi ludźmi, ciekawymi książkami, istotnymi tekstami, osobami, które działają, które są aktywne, które rozwijają się i z których faktycznie bije pozytywna energia i które Wy podziwiacie. Gromadzicie w sobie taki ładunek pozytywnej emocji, zbieracie inspiracje, zbieracie wszystko to, co może sprawić, że kiedy faktycznie przyjdzie moment na Waszą pracę, Wy będziecie pełni zapału i chęci do działania. Łatwiej będzie Wam osiągnąć swój własny cel dzięki temu, że będziecie otaczać się dobrymi i ciekawymi osobami. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli rozmawiacie z osobą, która osiągnęła sukces, rozmawiacie z osobą, która spełniła się w dziedzinie, która Was interesuje, to taka rozmowa przynosi Wam dużo motywacji do własnego działania i zapału. Dbajcie więc o to, by otaczać się ciekawymi osobami kreatywnymi i twórczymi, ponieważ im więcej będziecie mieli styczności z dobrymi emocjami, z ciekawą literaturą, z wartościowymi tekstami, tym lepszy będzie to miało wpływ na Was i tym większą dawkę motywacyjną będziecie mogli sobie zatrzymać na później. Ostatni element mojej dzisiejszej pogadanki na temat motywacji, tego jak jej nie stracić, nie stracić zapału, to jest nieporównywanie się z innymi. Niezwykle istotne jest to, aby nie porównywać się z tym, jakie ktoś inny osiągnął rezultaty, jaką drogę pokonał w jakim czasie, w jakim miejscu się obecnie znajduje. Wy możecie podziwiać tą osobę, możecie czerpać z niej inspirację, ale nie możecie się z nią porównywać, ponieważ Wy pokonujecie własną drogę, macie własny cel i to, jakie postępy robicie, jest tylko i wyłącznie Wasze. Więc porównywanie się z innymi osobami nie przynosi Wam żadnej wartości dodatniej. Nic Wam to nie daje poza ewentualnym dołowaniem się.
No, możecie też porównać się z kimś, kto osiąga gorsze rezultaty od Was, ale po co jest Wam taki ładunek negatywnych emocji i cieszenie się z czyjegoś nieszczęścia? Skupcie się na sobie, swoich celach, swoim projekcie i właśnie te cele relacjonujcie dla samych siebie i starajcie się być lepsi od samego siebie sprzed jakiegoś okresu czasu. Mam nadzieję, że ta moja pogadanka przyniosła Wam coś dobrego, że nie straciliście tych kilkunastu minut na moje gadanie. Być może część rzeczy, o których powiedziałam, jest dla Was banalna i być może większość z tych rzeczy sami stosujecie. Jednak jeżeli chociaż jeden punkt przyda Wam się, jeżeli chociaż jeden punkt będziecie mogli wprowadzić w swoje własne życie i sprawić, że lepiej będzie Wam się osiągało własne cele i rzadziej będziecie tracili motywację do działania, to ja będę z tego powodu bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa. Dajcie mi znać, w jaki Wy sposób nie tracicie motywacji, zapału do działania, co u Was najlepiej się sprawdza i którą z metod, którą Wam zaproponowałam, który z punktów, które opisałam, chcielibyście prowadzić w swoim życiu. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was na mojego bloga i kanały w mediach społecznościowych. Wszystkie linki macie oczywiście na dole. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczna za kciuki w górę. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!